No i wreszcie, mając 16 lat, trafiłem do konspiracji, do szarych szeregów. I zaczęła się robota konspiracyjna. Szkolenia różnego rodzaju oraz mały sabotaż, to malowanie kredą, malowanie farbami, rysowanie kredą na murach, znaków Polski Podziemnej, czy tam niektóre inne rysunki, na przykład szubienica, na której wisi głowa Hitlera, czy jakieś tego rodzaju zabawy, no ryzykowne, ale taki chłopak w tym wieku to nie jest tak łatwo go złapać właściwie, jeżeli nie jest frajer, jeżeli trochę uważa. Były czasy, w których umiałem szybko biegać na przykład, to się bardzo przydaje. I tak zabawialiśmy się tym małym sabotażem, bo to u takich chłopców, no to z natury rzeczy. Jest w tym element powagi, wynikający zarówno z ryzyka, jak i to, że to się robi dla Polski, prawda? Ale jednocześnie jest to jeszcze więcej, w tym jakiegoś takiego ducha zabawy było. I w pewnym momencie szare szeregi mnie i paru moim przyjaciołom się znudziły, ale to z tego powodu, że znaleźliśmy grupę kolegów gdzie indziej. Przenieśliśmy się do wówczas batalionu sztabowego Komendy Głównej Armii Krajowej, czyli do Baszty. Później ten batalion stał się pułkiem, był to batalion ochrony Komendy Głównej. To znaczy nie chodziło tam tyle o wykonywanie akcji, co o pilnowanie różnych rzeczy, o osłanianie. Intensywne szkolenia, ale nigdy nie brałem udziału w żadnych akcjach bojowych. To robił Kedyw. To czasami również i koledzy z Baszty niektórzy robili, ale to były wydzielone małe grupki, małe oddziały, które miały jakieś konkretne zadanie wykonać. Na przykład paru moich kolegów brało udział w podpaleniu magazynów na dworcu gdańskim, ale ja w żadnej takiej akcji udziału nie brałem. I tak do powstania między kompletami, najpierw gimnazjum, a potem liceum, a to konspiracją, no jakoś udało mi się dożyć bez większych kłopotów, bez żadnych takich epizodów, jak na przykład to, żeby mnie złapano w czasie łapanki, żeby potem na przykład rodzice musieli myśleć, za co mnie wykupić. Głodno, bo pensja nawet dyrektora szkoły, ale była tak nieproporcjonalna do tego, co wtedy wszystko kosztowało, że w domu po prostu było głodno. Ale przyjemnie, wesoło, bo wierzyliśmy, że to się zmieni, że wygramy, że zwyciężymy. Żyło się w środowiskach ludzi wyłącznie tak samo myślących. Czytywało się te masy gazetek różnego rodzaju. Nawet raz mi się zdarzyło, że chciano mnie zwerbować do Gwardii Ludowej. Moja siostra znała Hankę Szapirównę. Nie lubi jej nazywać Hanko Sawicko, bo ona jako Sawicka była Krysia. Natomiast ze swoim prawdziwym imieniem Hanka była Szepirówna, działaczka komunistyczna, prawda, wtedy w PPR-ze, no, w Gwardii Ludowej, w ZMP i powiedziała mi: Jasiu, przecież ty jesteś lewicowych poglądów, a ja rzeczywiście dosyć wcześnie dorobiłem się takich poglądów rzeczywiście lewicowych i socjaldemokratycznych. Byłem zwolennikiem PPS-u jeszcze przed wojną. No i jesteś lewicowych przekonań, powinieneś być z nami. Z jakimi wami? Ja mówię, z komunistami. Ja mówię, co? Z komunistami? Z tymi, którzy okupują Lwów i Wilno? Chyba na głowę upadłaś. No i nic z tego nie wyszło w rezultacie. Z tym, że trzeba powiedzieć, że byłem świadkiem tego, jak w tych dolnych ogniwach niejednokrotnie rzeczywiście bardzo przykładnie się współpracowało. Hanka Sawicka na przykład miała taką, Hanka Sawicka, sam tak powiedziałem,
Hanka Szapierówna miała taką melinę na Królewskiej, gdzie jednocześnie były magazyny broni pułku Madagaskar-Garuch, a jednocześnie moja siostra była urzędniczką w tej firmie. No i widziałem, jak to ludzie dosyć zgodnie z sobą pracowali w tej nocy okupacyjnej. No i to tyle w czasie, można powiedzieć w czasie wojny, a potem przyszło powstanie.